Witam Was. Dziś kolejny filmik, a mianowicie dzisiaj zajmiemy się ośmioma filarami oczyszczania organizmu. Bardzo często chcemy oczyścić swój organizm z różnych toksyn, nie wiadomo czego jeszcze, jednak bardzo często nie mamy zbytnio pojęcia, szukamy gdzieś na internecie pierwszą, lepszą jakąś tam kurację, zaczynamy. Jakże wielkie później jest zdziwienie, kiedy ta kuracja w sumie praktycznie nic nie dała. Bywa. Dlaczego ona nic nie dała? Tym zajmiemy się właśnie dzisiaj, ponieważ żeby prawdziwe oczyszczanie organizmu nastąpiło, trzeba zachować pewne zasady. I bez tych zasad nie będzie dobrego oczyszczania organizmu. A więc zaczynamy. Pierwszą zasadą to jest, czy masz plomby amalgatowe. To są takie ciemne, czarne plomby, które kiedyś były stosowane do zębów, które niestety zawierają spore ilości rtęci. Jeżeli to masz, to kuracja Ci tutaj nic nie pomoże, taka oczyszczająca, ponieważ to ciągle paruje i ciągle oddaje metale ciężkie do Twojego organizmu. Ba, bywa nawet gorzej, jak Wam kiedyś już mówiłem w filmie z chlorelą, jeżeli jej używasz, a masz te plomby, to zatrujesz się jeszcze bardziej metalami ciężkimi, niż jakbyś jej nie używał, ponieważ ona łapie te metale ciężkie do siebie i Ty to połykasz i oddaje to jeszcze Twojemu organizmowi. I w tym momencie masz więcej metali ciężkich w sobie po kuracji niż przed kuracją. Taki paradoks. Także te plomby trzeba usunąć, jeżeli chcemy oczyszczać swój organizm, usunąć w specjalnych gabinetach. To musi być specjalne zrobione, z procedurami zachowanymi, żeby po prostu jeszcze bardziej się nie zatruć. Dlatego o to trzeba dopytać, czy są zachowane takie procedury przy usuwaniu takiej plomby. Nie, że siadamy z otwartą buzią i tyle. Nie, to musi być wszystko zabezpieczone i tak dalej. Drugi punkt. Czy masz zdrowe zęby? Jeżeli nie masz zdrowych zębów, masz jakąś próchnicę, masz jakieś ubytki w zębach, masz jakieś zapalenia, oczyszczanie organizmu też nic nie da. Ponieważ bakterie w zębach, czy zęby właśnie kanałowo robione, które są martwe, gryząc nimi, cały czas, tam są mikrokanaliki, oddają różnego rodzaju toksyny do naszego organizmu. Szczególnie te zęby właśnie kanałowo robione. Te naprawdę mogą być bardzo niebezpieczne. Znam przypadki osób, które niestety dostały nowotworu i po usunięciu tych zębów nowotwór zaczął się tam jakoś powoli wycofywać. Przypadek nie sądzę. U 99% osób, które miały zawał serca, znaleziono bakterie, które znajdują się w zębach robionych kanałowo w sercu. Przypadek nie sądzę. Ponieważ z każdym ugryzieniem taki ząb pracuje jak gąbka. I to wszystko to jest martwy ząb i on to cały czas tam pompuje dalej do organizmu. To idzie wszystko w krwiobieg, niestety. To samo tyczy się próchnicy. Również tutaj też cały czas wydziela. Oraz jeżeli mamy jakieś zapalenia w zębach, tutaj w dziąsłach, przeważnie wtedy czuć, że tam jakaś kulka, coś tam lekko boli, jak dotkniemy. Coś jest nie tak. To niestety też nie będzie tak działać, ponieważ to cały czas zatruwa organizm i oczyszczanie organizmu nie nastąpi prawidłowo, tak jak ma normalnie nastąpić. Więc żadna kuracja tutaj też za bardzo sensu nie ma wtedy. Trzeci punkt. Mikro-makroelementy. Ktoś to może kiedyś gdzieś słyszał, może gdzieś nawet w jakichś reklamach, kiedy gdzieś tam coś tam reklamowali. To są takie malutkie substancje, które niestety są naszemu organizmowi potrzebne. I bez tych substancji nie zajdzie prawidłowe oczyszczanie organizmu. Komórki nie zaczną usuwać toksyn, jeżeli nie mają mikro-makroelementów. Proste. To nie jest teraz tak, że pójdziemy i kupimy sobie mikro-makroelementy w aptece, bo przeważnie te za dużo nam nie dają, bo są w różnych innych formach, są przeważnie różne dodatki jeszcze do tego dodawane i nic nam to za bardzo nie da. Normalnie powinniśmy je mieć z pożywienia, jednak nie mamy ich z pożywienia, bo nasze gleby są tak wyjałowione, że one już praktycznie oprócz tych podstawowych rzeczy, i może nawet i tych już brakuje, praktycznie nic w sobie nie mają. Więc brakuje nam ich w organizmie. Gdzie je znajdziemy?
znajdziemy je na ziemiach nieuprawnych, nieugorach tak zwanych. Znajdziemy je w formie roślin jadalnych. Cała playlista rośliny jadalne, którą wam zrobiłem. Wystarczy tam sobie zajrzeć i tam znajdziecie właśnie różne zioła jadalne, które można zjadać. Rosną za darmo wokół nas, aż się proszą, żeby je zjeść. Oczywiście bądźcie pewni, że to jest ta roślina, nie tam, bo to wygląda podobnie, to zjem. Bądźcie pewni, że to jest ta roślina. Można zacząć od najprostszych, które znamy. Jest wiele roślin. Macie to na sezony podzielone, macie na miesiące podzielone. Popatrzcie, zobaczcie te filmy. Tym można uzupełnić swoje mikro-makroelementy, ponieważ to rośnie na ziemiach, na których nie było praktycznie nic nigdy uprawiane przeważnie. Tam jeszcze ziemia jest tak, jak ma być. Jest odpowiednia ilość rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Może lepiej nie bierzmy ich z tej miedzy na polach uprawnych, bo tam na pewno coś się przedostało z różnych oprysków, tylko troszeczkę dalej, gdzieś pod lasem, czy w swoim własnym ogródku, jeżeli nie stosujecie żadnych dziwnych rzeczy w tym, można tego właśnie zastosować, żeby uzupełnić mikro-makroelementy i wtedy dopiero zajdzie prawidłowe oczyszczanie organizmu. Kolejny punkt 4. Unikaj toksyn. Co mam tutaj na myśli? Przecież cały świat jest skażony. No może i jest, ale jeżeli będziemy unikać podstawowych rzeczy, to już będzie nam lepiej. A czego unikać? Kosmetyków, na przykład różnych chemicznych mam tutaj na myśli, nie tych takich. Pamiętajcie, że to, co smarujesz na skórę, powinieneś również móc zjeść. A to, czego nie możesz zjeść, nie powinieneś smarować na skórę. To jest taka główna zasada tego wszystkiego. Różnego rodzaju antyperspiranty unikać. Lakier na paznokcie niedobre. Farbowanie włosów, tego typu rzeczy. Unikać jedzenia z plastikowych rzeczy. Te gotowe takie jedzenia, które są w tych plastikowych pojemnikach. Nie daj Boże, jeszcze je wsadzimy do mikrofali. To już całkiem porażka, bo to już żadnej wartości nie ma. Całkowicie żadnej dla naszego organizmu, tylko dostarczymy sobie sporą ilość plastiku. Woda w plastikowych butelkach również, uwaga, szczególnie w lato, jeżeli ona gdzieś mogła stać na jakimś słońcu, czy w ciężarówce, czy w czymś, ona się nagrzewa. Wtedy ta woda zawiera spore ilości plastiku w sobie, mikroplastiku tak zwanego. Różnego rodzaju ryby trzeba uważać, szczególnie na te duże. Małe ilości jeść wtedy i dobrze się oczyszczać od razu. Substancje, tutaj wtedy na pewno warto zjeść trochę chloreli do tego. Tego się też często jadło z jakimiś wodorostami. Właśnie takie typu rzeczy. Ryby, żeby to od razu usuwać, te toksyny. Trzeba o tym wszystkim pamiętać. To jest ważne, żeby nie śmiecić. Zboża różnego rodzaju. One nas zapychają, to są zapychacze, a nie odżywiacze. Dlatego na to trzeba uważać. Można jeszcze korzystać, chociaż ja korzystam naprawdę w minimalnych ilościach tych starych zbóż. Płaskórka, samopsza, orkisz. To jeszcze tam w malutkiej ilości od czasu do czasu zjem, reszty nie ruszę. Olej rzepakowy unikać. Też niedobra toksyna. 99% jest niestety GMO. Rzepaku w Polsce. To samo tyczy się kukurydzy. Dlatego na to trzeba uważać. Co jemy? Bo to jest ważne. Punkt 5. Woda. Czysta woda. Bez czystej wody nie będzie oczyszczania organizmu. Nie można powiedzieć, a ja piję cały dzień tylko i wyłącznie herbatki ziołowe, bo się lepiej czuję. Pamiętajcie, że to jest woda, która jest wysycona już różnymi cząsteczkami. My potrzebujemy wody, która nie jest wysycona, czyli czysta woda, która może również coś jeszcze z naszego organizmu zabrać, jakieś toksyny. Jeżeli my będziemy dostarczać tylko i wyłącznie kawę, kakao, herbaty, nie mamy czystej wody, czyli nie może z naszego organizmu wyjść nic, ponieważ cząsteczki wody są tutaj nasycone. Więc uczulam na picie czystej wody. Oczywiście pamiętajcie też o dobrej wodzie. Najlepiej, żeby była alkaiczna, a nie kwasowa, bo kwasowa tutaj za bardzo nam nic nie da. Gorzej jeszcze pogorszy cały stan, więc kupić sobie paski do mierzenia pH, czy takie urządzenie do mierzenia pH, sprawdzić jaką macie wodę. Jeżeli jest kwaśna, to można skorzystać z jonizatora wody, czy z butelek alkalizujących wody. Kiedyś wam takie rzeczy pokazywałem już gdzieś tam. Możecie sobie poszukać woda alkaiczna, jak wpiszecie szaman, na pewno coś wyskoczy.
i znajdziecie, dlaczego ona jest tak ważna. Jest ważny punkt. Kolejny punkt. Elektrosmog. Promieniowanie. Metale ciężkie w naszym organizmie, które mamy, niestety reagują na to wszystko wokół nas. One działają jak anteny. Anteny się właśnie wystawiało po to, żeby łapać lepszy zasięg i tak dalej. Czy telewizji, nie wiadomo czego. Te właśnie promieniowanie wzmaga to wszystko, te metale ciężkie łapią je i wzmacnia to chroniczne zapalenia. Czyli jeżeli mamy już metale ciężkie w sobie i wystawimy się na promieniowanie, to niestety, ale mamy problem. Wielki problem. Ponieważ po prostu jesteśmy chodzącą anteną i z jakichś chronicznych zapaleń nigdy w życiu nie wyjdziemy. Więc albo to teraz wszystko ograniczać, przynajmniej na noc, wyłączyć najlepiej cały prąd, żeby było cicho, chociaż w bloku to będzie niestety problem z tym, ponieważ nawet jak my wyłączymy, to raczej będzie od sąsiada coś tam dalej promieniowało, więc tutaj chyba jedyną opcją jest po prostu zabezpieczyć się, na przykład korzystać z promiennika, którego my tutaj używamy, o, tego małego, jest jeszcze taki duży. Mogę Wam go zalinkować tutaj w tym. On po prostu tutaj chroni nas przed tym promieniowaniem całym, w dużym promieniu takim. Jest jeszcze taki duży, który można stawić w domu. Ten jest akurat wersja przenośna w formie biżuterii, czyli po prostu możemy go ze sobą wszędzie nosić, zabrać i po prostu być chronionym. My z tego korzystamy i jesteśmy po prostu z tego zadowoleni, czujemy się lepiej. Inaczej byśmy tego po prostu nie stosowali, jeżeli byśmy się nie czuli lepiej. Także poprawę widzimy tutaj na tym wszystkim. Zresztą o tym Wam już wiele razy mówiłem, nie będę się tutaj powtarzać, jeżeli chodzi o to. Kolejny punkt to jest, jeżeli mamy dostęp do radiestety, to poprosić takiego pana, żeby po prostu sprawdził nam, czy nie mamy w domu żyły wodnej. Jeżeli mamy żyłę wodną w domu, to niestety, ale będzie to wielki problem, ponieważ żyła wodna blokuje regenerację organizmu. Kiedyś o tym wiedziano, dlatego nim ktoś stawiał dom, to przychodził taki pan z różdżką i sprawdzał, czy jest ok, czy nie jest ok. Jeżeli nie było ok, to się tam domu nie budowało, tylko się budowało w innym miejscu. Dziś mamy działkę, stawiamy, no bo co, bo mamy działkę. Nie interesuje mnie, czy damy z 1, 2 czy 5 żył wodnych, nie obchodzi mnie to. Postawię w tym miejscu, bo mam tą działkę i tam chcę mieć dom. Koniec, kropka. Efektem później właśnie jest takie coś, że niestety, ale chorujemy i nie potrafimy z tych chorób wyjść. Problem kolejny się tutaj zaczyna. Tutaj niestety też można skorzystać z odpromiennika. Można kupić jakiś zwykły, tani. Jednak trzeba pamiętać, że ten odpromiennik musi ustawić radiesteta i nie wolno go ruszać. Każde przesunięcie, nawet o milimetr, może spowodować, że on zamiast pomagać, będzie jeszcze nas pogarszał całą sytuację. On musi być ustawiony i nikt go nie może już nigdy tam ruszyć w tym miejscu. Tylko radiesteta musi go ustawić z powrotem tak, jak ma być. Albo po prostu można skorzystać z odpromiennika właśnie tego, o którym przed chwilką mówiłem. On też działa na żyły wodne. Tego dużego, którego mamy w domu. Albo właśnie z tego małego, który mi tutaj wisi na szyi, ponieważ on też chroni. On ma takie same zastosowanie jak ten duży, tylko ten jest po prostu mniejszy, żeby go można było ze sobą brać. On również chroni przed żyłami wodnymi. Ma dość duży zasięg, dlatego można nam fajnie tutaj zabezpieczyć tym wszystkim, żeby po prostu te żyły wodne nie miały na nas negatywnego wpływu, ponieważ na żyle wodnej oczyszczanie organizmu niestety też nie zajdzie. Kolejny punkt, punkt 8. Ważny punkt. Jeżeli teraz spociliśmy się, czy byliśmy na saunie parowej, czy byliśmy na saunie podczerwieni, ważne, bardzo ważne, weź prysznic po tym, ponieważ jeżeli się wypociłeś, również w pracy, cokolwiek byś nie robił, zapocisz się. Musisz obmyć się, ponieważ wychodzą toksyny przez naszą skórę i one tam zostają na zewnątrz. Jeżeli teraz tego nie zmyjemy, to te toksyny wchłoną się z powrotem. Następuje coś takiego jak reabsorpcja. Czyli wchłaniamy z powrotem wszystko, co przed chwilką wydaliliśmy. Dlatego jest to tak ważne, żeby po prostu się umyć.
po saunie, po spoceniu się. To jest bardzo ważny punkt. Na tym dzisiaj już zakończę. Starczy. To jest takich 8 ważnych filarów oczyszczania organizmu, na które trzeba zwrócić uwagę, stosując jakąkolwiek kurację. Tych kuracji jest naprawdę multum. Ale nie będą one dobrze działać, jeżeli nie zachowamy tych najważniejszych filarów, które tutaj przed chwilką Wam omówiłem. Co z tym zrobisz? Twoja sprawa. Ja przekazałem moją wiedzę na ten temat, jaką znam, jaka wiem, że działa, ponieważ na mnie zadziałała. A co ty z tym zrobisz, to już jest Twoja sprawa. Życzę Wam miłego dzionka. Tyle na dziś. Odpromiennik zalinkowany, w razie czego w opisie filmu, jakby ktoś go potrzebował, chciał zobaczyć. Tyle na dziś. Trzymajcie się.